Odkrywamy najmłodsze góry w Polsce. Cześć, tu Ania z bloga Polskie Szlaki. Ale same góry to dopiero początek. Razem z Amelką i Łukaszem dołożyliśmy aż 4 zamki. Będzie o Bolku, który wmurował najstarsze zachowane okno w Polsce, o tajemniczym dwunożnym jeleniu, który towarzyszył nam na szczyt, i o wierzchołku, który okazał się dla nas nie do zdobycia, bo ten region kryje wiele kolorowych skarbów. To jak to jest z tymi najmłodszymi górami? Oczywiście powiedziałam to przewrotnie, bo jesteśmy w Sudetach, a to zdecydowanie jedne z najstarszych gór w Polsce. Ale dotyczyło to nazwy Rudaw Janowickich, bowiem istnieją dopiero od około 80 lat. W 1947 roku zmieniły nazwę z Gór Łomnickich. A dlaczego? Opowiemy Wam o tym w miejscu, gdzie kolorowo się to maluje. A tymczasem wyruszymy na największy zawód tej wyprawy. Turystów na szlaku całkiem sporo, więc pierwsi nie jesteśmy, jak się domyślacie, ale były tutaj też również znane osobistości. W 1800 roku podróżował tutaj młody dyplomata z USA, John Quincy Adams, który później został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wpisał w listach do swojego brata, jak bardzo urzekły go te góry, jak piękne krajobrazy i panoramy są tutaj dostępne. My doświadczać ich będziemy na szlaku na Sokoliki, chyba najbardziej charakterystyczne skałki Rudaw. Odbijemy na chwilkę też do ruin starego zamku. Schronisko Szwajcarka bardzo ładnie się tu prezentuje po drodze na Sokoliki. Powstało w 1823 roku i jest jednym z najstarszych w Sudetach, przynajmniej w części polskiej, a zbudowane zostało w stylu tyrolskim. Jest efektowne, można tutaj poczuć klimat XIX wieku. Oraz smak pysznej szarlotki i kawy. Z początku była to leśniczówka brata króla Prus. Budynek jako schronisko trwa w tym miejscu od dwudziestolecia międzywojennego. Jesteśmy na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, który bardzo ładnie obrodził skałki, a za mną jeden z przykładów, tak zwane husyckie skały, nazwane tak dlatego, że pewnego czasu Husyci z zamku Sokolec tak gnali na koniach, że nie zauważyli wielkiej przepaści i wpadli w nią wszyscy. Nic dziwnego, bo wspinając się na skałkę faktycznie jej nie widać, a urwisko ma 20 metrów wysokości. Daj łapkę. Uważaj tu na głowę, uważaj na plecki. I jesteśmy. Super. Zuj, dziewczyna. Ty też nie zapomnij o łapce w górę. Wracając do Husytów, spalili oni wówczas tutejszą warownię, leżącą 500 metrów stąd, a prowadzi do niej czarny szlak. A teraz właśnie do tego zamku dotarliśmy, jesteśmy pod Krzyżną Górą. No niestety zostało z niego mniej więcej tyle. Już w XVII wieku był ruiną, a powstał jako murowana budowla w XIII stuleciu, prawdopodobnie za sprawą Henryka Brodatego. Polecam wspiąć się po głazach na wierzchołek Krzyżnej Góry, bo roztacza się stąd piękny widok na okolice. Jednak nie ten szczyt miał być ich głównym dawcą. Jeszcze tylko 20 minut przyjemnego wejścia. No i stanęliśmy pod Sokolikami. To 643 metry nad poziomem morza. Składa się z Sokolika dużego i małego. No niestety trochę zawód, bo zobaczcie, ponad mną widać takie kręte schody. Mieliśmy nimi wejść na samą górę i podziwiać cudne widoki, no ale niestety są obecnie zamknięte. Napisane jest, że grozi śmiercią. Nie wiem, czy ktoś może spadł, czy jakiś inny powód. No niestety troszkę smutek, no ale widoki stąd i tak są ładne, a dron ziemowid nam je jeszcze poszerzył. Okazuje się, że drabinka szykuje się do remontu, ale kiedy to nastąpi? Nie wiemy. Skała przypomina nam 3 korony w pieninach. Jak widać, wprawni wspinacze doskonale sobie z górą radzą. To właśnie te skały towarzyszyły pierwszym wspinaczkowym próbom Wandy Rutkiewicz czy Krzysztofa Wielickiego. Był największy zawód wyjazdu, to teraz czas na największą zaskoczkę.
Od lat znany jest wszystkim zamek w Bolkowie, do którego niedługo pojedziemy. ale tuż obok wznosi się zupełnie inny, równie cenny i równie warty uwagi zamek Świny. Na wyniosłym wzgórzu góruje głównie za sprawą wieży mieszkalnej, którą dawniej nazywano też donżonem. Jak popatrzycie na tablicę, to może Wam się skojarzy. Byliśmy w zeszłym roku w zamku Karlstein i właśnie na wzór jego właśnie takie zamki były budowane. Dzisiaj jest udostępniony dla turystów. To jeden z najstarszych zamków w tym regionie. Naprawdę gorąco Wam polecamy. Żeby być dokładnym, polska warownia jest starszą od czeskiej, ale później miały miejsce jej kolejne przebudowy. Co było charakterystyczne dla takiej wieży, o ile w kamienicach poszczególne pokoje były ułożone na tej samej kondygnacji poziomo, o tyle w takiej wieży one były ułożone pionowo na kolejnych kondygnacjach. I przypomniało nam to zamek Karlstein, ale też przecież oczywiście nieodległą wieżę w Siedlęcinie. Tutejsza warownia ma tajemniczy epizod, a to za sprawą hrabiego Jana Zygmunta Świnki. Zgromadził on tu grupę mistyków i myślicieli poszukujących duchowej wiedzy. W stworzonej przez niego bibliotece mistyczno-teozoficznej gromadzono księgi, traktaty oraz teksty dotyczące alchemii, filozofii i tajemnic życia. Gościł i pracował nad swoimi dziełami tu Jakob Böhme, jeden z najbardziej znanych europejskich mistyków XVII wieku. Wspaniale się tutaj spaceruje. Może to zasługa surowych murów i rozległych sal, albo skromność wystroju. Poczuliśmy, że w tym miejscu jest dusza. Jak podejdziecie do zamku, to po lewej stronie schodzi się na punkt widokowy. Nie zwiedzcie się, że już widzieliście fajne widoki z wieży zamkowej. O nie, bo warto tutaj jednak podążyć. A to dlatego, że oprócz tego, że punkt jest fajny, to powstały tutaj byle gdzie poukrywane figurki małe, drewniane, albo u góry, albo pod nogami. Warto ich poszukać. Ma ich być podobno 23. Idziemy znaleźć przynajmniej część. Figurki są przeróżne, od zwierzątek przez bajkowe postaci po piękne grzybowe domki. Kto tam jest? Nie ma nikogo w domu. Przyznamy, że nie tylko Amelia miała frajdę podczas ich odnajdywania, bo znaleźć je wcale nie jest tak łatwo. Fantastyczny pomysł. Pod zamkiem jest jeszcze jedna perełka, szczycąca się tytułem najstarszej wiejskiej świątyni na Śląsku. Kościół pochodzi z XIV wieku i wciąż odprawiane są tutaj nabożeństwa. Siły zregenerujemy w starej mleczarni. To bardzo klimatyczny nocleg w zrewitalizowanej mleczarni właśnie. Lubimy, jak stare mury zyskują drugie życie, zachowując przy tym dawną atmosferę. Wszystko się tutaj zgadza, a cenne stare elementy jak drzwi, okna czy tralki wplecione w nowoczesność dodają niezwykłego klimatu. Gorąco polecamy. Czas zdobyć kolejny punkt Korony Gór Polski, lecz zanim to nastąpi, to zatrzymamy się w miejscu, które za niedługo będzie tętnić życiem. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Tyle lat tu stoi, a my przybyliśmy o 2 lata za wcześnie. Zamek Niesytno, który za 2 lata będzie najprawdopodobniej udostępniony dla turystów, a teraz odbywa się tutaj wielki remont. Obiekt pochodzi z XIV wieku najprawdopodobniej, bo nie wiadomo do końca, jakie były jego początki. Według legendy zbudował go rycerz, a że był nie na żarty, to właśnie nazwano go Niesytno. Rycerz Niemir nie był wcale szlachetny i nie o nasyceniu jedzeniem tutaj mówimy, a o bogactwach. Tak bardzo ich pragnął, że trudnił się rozbojem, by je wszystkie dla siebie zagarnąć. Odbudowa trwa już ponad 10 lat, ale jak widzicie, obiekt jest ogromny. Trzymamy kciuki. Moi drodzy, ruszamy na nasz przedostatni szczyt Korony Gór Polski. To oczywiście Skalnik, najwyższy w Rudawach Janowickich, jedyny w tym paśmie, który sięga powyżej 900 metrów.
Trochę sobie ułatwiliśmy, bo wjechaliśmy na parking w Czarnowie dość wysoko, trochę urwaliśmy wysokości. Parking jest bardzo malutki, a chętnych dużo, bo to korona, wiadomo, więc już był pełny, więc przyjedźcie trochę wcześniej. Mimo że pogoda taka sobie, to chętni są. Mamy nadzieję, że trochę się poprawi, bo przed nami jakieś 2,6 km trasy. Sam wierzchołek najwyższy 945 metrów jest zalesiony i niewidokowy, ale po drodze czeka nas tylko 10 metrów niższa Ostra Mała, drugi wierzchołek tego szczytu, który już jest mega widokowy, także czekamy na te widoki. Odpowiednio wyposażeni. Ja się na pewno nie zgubię. Żwawo wyruszyliśmy pod górę pięknym lasem. Ogarniająca nas klimatyczna mgła przywołała baśniowe skojarzenia. Cieszcie się! Nigdy nie wiadomo, gdy dwunożny jeleń przyjdzie. Później zobaczycie, jak Amelka na tego dwunożnego jelenia zareagowała, gdy go ostatecznie przywołała. Jakbyście mieli ekrany 5D albo ile to tam trzeba, to byście poczuli ten piękny zapach lasu. Bo naturę nie zawsze trzeba widzieć, czasem trzeba ją poczuć. I teraz pytanie, czy pogoda na pewno nam nie dopisała? Osiągnęliśmy najbardziej widokowy punkt na szlaku i tu bardzo ładnie widać, że nic nie widać. A widoki miały być na Karkonosze i Izery, tak przynajmniej wynika z tablicy, którą jako jedyną na szczycie było widać. Mamy kolejny dowód, że człowiek całe życie się uczy. Trochę wam powiedziałam źle na dole, więc dementuję plotki, bo oto sobie odbiliśmy kod z ciekawostkami i okazuje się, że właśnie teraz jesteśmy na najwyższym punkcie Skalnika. Ten oficjalny jest 400 metrów stąd, ale jest ciut niższy według najnowszych badań. To właśnie tutaj na Ostrej Małej jest najwyższy punkt tego szczytu i to jest w ogóle najbardziej widokowy punkt w Sudetach Zachodnich. No nie dzisiaj. Ostatni odcinek to wygodny spacer grzbietem na sąsiadujący wierzchołek. Pewnie w Koronie tego nie zmienią, także żeby nie było wątpliwości, jesteśmy na Skalniku i tu jak widać już jest aktualizacja. Jest też i pieczątka oraz pojawiający się coraz częściej opad deszczu, więc skryjemy się na pyszny obiad. A pod górą taka piękna karczma Podgórzanka, w której skosztujemy pysznej kuchni staropolskiej, ale i dziczyzny. Na zupkę dnia była kwaśnica, pyszna, na bogato, bardzo pikantna i rozgrzewająca. A teraz, jak widzicie, mam wielkiego schabowego. Łukasz ma żeberka, a Amelka pierogi, które bardzo lubi. Bardzo dobre, konkretne jedzenie, idealne na taką pluchę. A do domu wzięliśmy jeszcze żytni chleb. Polecamy. Pamiętacie, że wspominałam wcześniej o polkowskiej warowni? Oto i ona. Zacne mury gotyckiego zamku wybudowanego jeszcze w XIII wieku. Pierwszym budowniczym był Rogatka, Bolesław, którego poznaliśmy w Lwówku Śląskim, a później dzieło kontynuował jego syn Bolesław I Surowy. To on go znacząco rozbudował. Dzisiaj ostały się solidne ruiny, które są udostępnione do zwiedzania. Charakterystyczna wieża dziobowa, wysoka na 25 metrów, służyła dawniej oczywiście do obronności, głównie przed ostrzałem. Na nią możesz się wspiąć. To najprawdopodobniej jedyne takie rozwiązanie w polskich średniowiecznych zamkach, choć podobna wieża stoi we wcześniejszym Niesytnie, z tym, że tam wieża jest wieloboczna, więc dziób się nieco rozmywa. Skierowany w stronę najbardziej prawdopodobnego ataku, miał powodować ześlizgiwanie się kul armatnich po ścianach wieży. A wiesz, że Zamek Polków występował w serialu Wiedźmin? Ale nie tym z Netflixa, ale naszym, z Michałem Żebrowskim w roli głównej. Zamkowe mury grały w nim miasteczko Blaviken. Faktycznie fortyfikacje są tutaj rozległe i warto pospacerować po ich zakamarkach. Przy okazji napisz w komentarzach, która wersja Wiedźmina podobała Ci się bardziej.
To się nazywa drzewo genealogiczne, niesamowite. A w ogóle to dawny dom wdów, czy też niewiast, i gdzie zobaczymy makiety XV i XVII-wiecznego Bolkowa. Ten już bardzo piękny, rozbudowany z XVI-wiecznymi attykami i zamku Świny całkiem pobliskiego. Tutejsze wystawy nie są duże i sprowadzają się do tego pomieszczenia. Na koniec wstąpiliśmy jeszcze na kawkę. A tu taka niespodzianka. Najstarsze zachowane okno w Polsce z XIII wieku. Popatrzcie, od razu wiadomo, że jesteśmy na zamku, bo tak grubych murów to nie mają nigdzie. Drewniane. Według badań drewno pozyskane na jego stworzenie wyrosło w 1289 lub 1290 roku, a zostało datowane całkiem niedawno, bo w 2023. Badania archeologiczne nadal są tu prowadzone, więc ciekawe, jakie skarby zamek jeszcze skrywa. Słuchajcie, a tu nie lada gratka, pod zamkiem w Bolkowie taki oto nowy park Bolka, a za mną jego postać wyrzeźbiona, ma aż 14 metrów, mimo że niby uchodzi za małego, to proszę, jaki potężny, i trzymał rządy silną ręką, o czym opowiada w legendzie. Cały park jest świetny, utrzymany w takiej właśnie tonacji drewnianej, eko. Fajne miejsce do zabawy z dziećmi i w ogóle do poznania historii, bo są też makiety zamków i wiele innych ciekawych rzeczy. Figura przedstawia trzeciego z władających tu Bolków, Świdnickiego, zwanego również Małym. On warownię rozbudował. Nic dziwnego, że miejscowość dziś nazywa się Bolków. A ty czego tu szukasz? Czarów? Zaklęć? Selfika ze starą wiedźmą? To rób szybko, zanim znów zacznie grać. W tym miejscu znajdziesz nie tylko ciekawe opowieści o średniowiecznych władcach i legendach, ale też niezłą sztukę i ciekawe pomysły. Są też gry i zabawy dla naszych pociech. Wraz z zachodem słońca wróciliśmy jeszcze na zamek, bo nadarzyła się okazja jego wieczornego zwiedzania, a to zawsze nieco inne doznania. A na zewnętrznym dziedzińcu urządzono kino pod chmurką, w którym grali baśniowy film Narzeczona dla księcia. Jedno słowo, pani. Jesteśmy ubogimi cyrkowcami. Czy w pobliżu jest jakaś wioska? W okolicy nic nie ma. I nikt nie usłyszy twoich krzyków. Pamiętacie dwunożnego jelenia? Z tą baśniową postacią Amelka się spotkała w tutejszym miejskim parku i nie była już taka pewna siebie. To Leszy, słowiański władca lasu i opiekun zwierząt, więc nie ma się czego obawiać. Jest on przewodnikiem po historii Bolkowa. Można z nim spacerować po podłużnym i pochyłym rynku z ciekawymi podcieniami, pochodzącymi z XVII i XVIII wieku. Na koniec zawitaliśmy do kolejnej rudawskiej ciekawostki. Wszak jesteśmy jeszcze wam winni wytłumaczenia zmiany nazwy gór. W tym miejscu idealnie pasuje powiedzieć, skąd wzięła się owa nowa nazwa, czyli Rudawy. Nawiązuje do górniczej przeszłości tych terenów, bardzo bogatych właśnie w złoża ród metali. Od XVIII wieku już tutaj były wydobywane rudy żelaza, rudy miedzi, nawet arsenu, czy też złota, również i pirytu, czyli złota głupców. Dlatego po II wojnie światowej, gdy tereny te wróciły do Polski, postanowiono zmienić nazwę z Gór Łomnickich na bardziej odpowiednią – Rudawy Janowickie. Zobaczcie to bogactwo, o którym przed chwilą mówiłam. Widać tu niemal w każdym kamieniu. Patrzcie, co tu się dzieje. Po tych kopalniach zostały dziś jeziorka kolorowe, które właśnie wzięły swą barwę od tego, co znajduje się pod nimi. I tak jest żółte, zielone, purpurowe i błękitne. Błękitne od miedzi, purpurowe od żelaza, żółte od siarki. Minerały były wydobywane już od XVIII wieku. Najstarszą i największą zarazem kopalnię założono w miejscu, gdzie dziś rozlewa się purpurowe jeziorko. Co ciekawe, praktycznie nie występuje w nim życie biologiczne, bo odczyn tego jeziora jest kwaśny.
Skały wokół tworzą niezwykłe formy wraz z jaskiniami i tunelami. Łączy je 2,5-kilometrowy zielony szlak, którego podłoże stanowi przedziwna sieć korzeni wystających z ziemi. Za mną niebieskie jeziorko. Miejsce bardzo urokliwe, ale nasze oczekiwania były jednak trochę większe wobec tego zakątka. Bardziej przypomina nam nasze pobliskie tarnogórskie jeziorka kolorowe Bibiela niż lubuską Babinę. W relacji na Instagramie napisaliście, że stan wody w oczkach jest bardzo niski, więc być może dlatego nie dorównały one naszym nadziejom. Nie oznacza to oczywiście, że nie polecamy kolorowych jeziorek. Spacer wśród nich jest bardzo przyjemny. Zresztą całe Rudawy Janowickie to bardzo malowniczy zakątek. Zapraszamy i pozdrawiamy.